Właśnie wylądowałem w szpitalu przez to cholerne przeziębienie. Na oddział ratunkowy trafia młody mężczyzna z zapaleniem płuc. Jego najlepszy przyjaciel uważa, że to wina dziewczyny chorego. Wyjdziesz za mnie? Niespodziewane zaręczyny stają się kością niezgody między narzeczoną pacjenta i jego przyjacielem. A pomyślałeś, żeby zapytać o jego zdrowie? Stan mężczyzny gwałtownie się pogarsza. Zaczyna się walka o jego życie. Tutaj, tak? Do szpitala zgłasza się 50-letnia kobieta z silnymi bólami brzucha. Boi się, że będzie musiała mieć operację. Jest przekonana, że ma atak woreczka żółciowego. Pani Halino? Dlaczego pani nie powiedziała, że pani jest w ciąży? Ja w ciąży? Tak. W jakiej ciąży? Na oddział przyjeżdża siostra pacjentki. Skłócone kobiety nie widziały się od miesięcy. Problemów i kłopotów, które ona ciągle ściąga na siebie, a tak naprawdę to na nas. Przychodzi skurcz. Pani doktor. Kobieta nagle zaczyna rodzić. Mocno, mocno. Jeszcze raz, jeszcze. Ktoś tu wzywał karetkę? Załoga karetki pogotowia dociera do eleganckiej restauracji w centrum miasta. Ratowników wezwała Sylwia Poznańska. Jej chłopak, Marek Ochnik, zasłabł w czasie romantycznej kolacji. Państwo wzywali karetkę? Tak, właśnie zemdlał jakiś Co się dzieje? kwadrans temu. Nie wiem dlaczego. Oj tam, od razu zemdlał. Słabo mi się zrobiło i tyle. Ja mu mówiłam, żebyśmy nie szli na tą kolację, ale się uparł. Pan chorujący przewlekle zażywa jakieś leki? Nie, nic takiego. Normalnie to jestem oka zdrowia, tylko to przeziębienie tak mnie rozłożyło. Ciśnienie jakie pan miał? 110 na 80. Zwykłe przeziębienie to mi nie wygląda. Na wszelki wypadek lekarz będzie musiał rzucić na ciebie okiem. Potrzebne będą jakiś dokument ze zdjęciem i dowód ubezpieczenia. Ale że szpital? Nie no, panowie, mają się poważne plany, także... Niech go panowie zabierają. Para świętowała właśnie 25. urodziny dziewczyny i mężczyzna zamierzał wykorzystać okazję, żeby oświadczyć się ukochanej. Dziewczyna nie ma pojęcia, co zaplanował dla niej chłopak. Ale... Przywiezionym z restauracji mężczyzną zajmie się dr Anna Nowicka. W karetce jego stan znacznie się pogorszył. Pacjent coraz mocniej kaszle, ma też wysoką gorączkę. Po utracie przytomności, bez obrażeń zewnętrznych, osłabiony, odwodniony. Na salę bierzemy parametry. Parametry w normie, poza podwyższonym tętnem. No i do tego gorączka i zmiany nad polami płucnymi. No hej, stary, łóżko. słuchaj, właśnie wylądowałem w szpitalu przez to cholerne przeziębienie. Dodatkowo Sylwia ma kurtkę z moim pierścionkiem. Nie, dziękuję. Wolałbym, żeby go nie znalazła. Przyjedź, okej? Dzięki. Dobrze, ale tę komóreczkę już wyłączamy. Pacjentowi dr Anny bardzo zależy, żeby jego dziewczyna nie dowiedziała się o zaplanowanych przez niego oświadczynach. O pomoc w ukryciu tego faktu poprosił swojego najlepszego przyjaciela. Ten jest już w drodze do szpitala. Pacjent, mimo coraz gorszego samopoczucia, nadal upiera się, że nie dzieje się mu nic poważnego. To prawda, zemdlałem, ale to wszystko przez ten stres. Ostatnio ciężko pracowałem, zbyt długo być może. Wiadomo, rachunki same się nie zapłacą, tym bardziej kredyty. Do tego dziewczyna. Sami pani rozumie. Nie dojadałem, nie dosypiałem. No nic takiego. Ten kaszel to też nic takiego, tak? Odłożę komórkę i długo cię męczy? Od dłuższego czasu już. Ale ostatnio było jakby trochę lepiej. A katar, gorączka? Były, tak? I rozumiem, że przez ten czas żaden lekarz cię nie widział. No tak się złożyło jakoś. Ale w domu próbowałem się trochę kurować. No dobrze, to zobaczymy efekty tej twojej kuracji. Proszę szpatułkę. Pacjent od kilku miesięcy jest ciągle przeziębiony, ale do tej pory nie miał czasu zająć się swoim zdrowiem.
No nie Mężczyźnie wiem, bardzo zależy, żeby jego dziewczyna miała wszystko, czego zapragnie i dlatego tak ciężko pracuje. A co to za blizna? Operacja na kręgosłup rok temu. Wszystko przygotowałem. Kolacja, kwiaty, pierścionek. Wiem, jak Sylwii na tym bardzo zależało. Oczywiście mnie też. Jakby zdaję sobie z tego sprawę, że kobiety przywiązują do tego większą uwagę. No, poza tym czuję, że Sylwia to ta jedyna. I zrobimy dla niej wszystko. Że też dzisiaj tak mnie musiało rozłożyć. No cześć. Na oddział ratunkowy dotarły Halina Sowicz i jej siostrzenica Natalia. Kobieta od rana ma bardzo silne bóle brzucha. Mimo to nie chciała się zdecydować na wizytę u lekarza. Namówiła ją do tego dopiero nastoletnia siostrzenica. Dziewczyna dzwoni właśnie do swojej matki. Drogi. A jak będą coś pytać, trzeba będzie coś podpisać, no to czekam. Mama zaraz będzie. Halina Sowicz. Tutaj, tak? Pani się źle czuje? Bardzo. Momencik, ja wezmę wózek. Nastolatka jest bardzo zżyta ze swoją ciotką i dlatego często ją odwiedza. Dla kobiety, która od śmierci rodziców mieszka samotnie, siostrzenica jest ogromnym wsparciem. Jak to dobrze, że coś mnie podkusiło i poszłam wtedy do ciotki po lekcjach. To nie wygląda dobrze, a matka ma to gdzieś. Pół roku temu pożarły się z ciotką i od tej pory w ogóle się nie widziały. Ja rozumiem, że ciotka potrafi być niekumata i trochę średnio radzić sobie z życiem. No ale to w końcu siostry. Powinny sobie pomagać. Iwonko, pomożesz mi przy pani, dobrze? Przyjęta na oddział kobieta od wielu lat nie radzi sobie w życiu. Stale ma kłopoty finansowe. Nie może też na dłużej utrzymać żadnej pracy. Nigdy nie miała męża i w trudnej sytuacji zawsze pomagała jej młodsza siostra. Jednak pół roku temu jej siostra zbuntowała się i zapowiedziała, że kobieta musi sobie radzić sama. Cierpiącą pacjentką zajmie się dr Eryk Wajman. Od kiedy panią tak boli? Od rana. Myślałam, że mi to samo przejdzie, ale jest coraz gorzej. Proszę mi powiedzieć, zażywa pani na co dzień jakieś lekarstwa? Choruje pani na coś w przewlekle? Nie, ja już tak kiedyś miałam. Byłam u lekarza Temperaturę, dobrze? i powiedział, że to z woreczkiem żółciowym. Aha. I okazało się, że ma pani kamienie w tym woreczku? Zmierzy pani ciśnienie, dobrze? 39,3. Ale nie usuwali pani pęcherzyka? Nie, to znaczy tamten lekarz chyba chciał, ale w końcu samo przeszło. Przeszło. No właśnie widzę. Ale pan też będzie chciał mnie ciąć? Jeszcze nic nie wiem. Na razie muszę panią zbadać, dobrze? Proszę mi pokazać ten brzuch. Błagam, niech pan przestanie, Muszę panią zbadać. ale mnie tak boli. Kobieta bardzo boi się, że będzie musiała mieć operację. Dlatego zwlekała z przyjściem do szpitala i doprowadziła do pogorszenia swojego stanu. Pacjentkę tak bardzo boli brzuch, że nie pozwala lekarzowi się zbadać. Doktor Eryk musi więc najpierw podać kobiecie silne środki przeciwbólowe. Żeby pozbyć się tego bólu. 130/90. Z takimi pacjentami mamy bardzo często do czynienia. Samo słowo operacja przeraża ich tak bardzo, że przestają logicznie myśleć i troszczyć się o własne zdrowie. Liczą na to, że dolegliwości same ustąpią. A one niestety prędzej czy później wracają. I to ze wzmożoną siłą. Do szpitala dociera dziewczyna mężczyzny, który zasłabł w restauracji. Para poznała się 3 lata temu w jednym z krakowskich klubów, gdzie chłopak pracował jako barman. Od kilku miesięcy para mieszka razem. Dziewczyna bardzo liczy na to, że w najbliższej przyszłości zostaną małżeństwem. Nie wie, że chłopak chciał się jej oświadczyć właśnie dzisiaj. Tym planom jest przeciwny najlepszy przyjaciel mężczyzny, który jest skłócony z jego dziewczyną. On również przyjeżdża do szpitala. Co się stało? Zemdlał w restauracji, chyba przez to przeziębienie. Przez przeziębienie, akurat. Ciągle się dla ciebie zacharowuje, dziewczyno. Ty tylko w ogóle nie zauważasz. Ale o co ci chodzi? No jak to o co? Kredyt, dom, zresztą wiesz. Ale to wszystko decyzja Marka, ja go do niczego nie zmuszam. No, nie musisz. Wystarczy, że zamrugasz tymi oczkami, on za tobą lata. Wiesz co, jak masz się mnie czepiać, to lepiej stąd idź, okej? Poradzimy sobie sami. Dobra, ja mu wezmę kurtkę. Zostaw. Z tą dziewczyną to ciągle problemy. Większego pecha już chyba nie mogłam mieć. Jak Marek wyskoczył z tą kolacją, to myślałam, że w końcu się oświadczy. A tu cisza. Już pół roku się zbiera i nic. Do tego ten szpital. Jeszcze Przemek.
Ja rozumiem, że facet musi mieć kumpli, ale dlaczego Marek musiał sobie wybrać akurat takiego upierdliwca? To jest właśnie ta cała Sylwia, odrealniona na maksa. W jej świecie nie ma problemów. Kredytów, długów, ciężkiej pracy. Najpierw siedziała na garnuszku rodziców, teraz uczepiła się Marka. A on, zakochany lata, biega za nią. Pracuje. Na ten pierścionek to on harował pół roku. Wyjdziesz za mnie? Rozumiem, że to znaczy tak. Chory na zapalenie płuc mężczyzna oświadcza się swojej dziewczynie. Jego przyjaciel uważa, że to błąd. Miałam co liczyć na gratulacje. Gratuluję. A pomyślałeś, żeby zapytać o jego zdrowie? Stan pacjenta gwałtownie się pogarsza. Lekarze zaczynają walkę o jego życie. Pani Halino? Pacjentka doktora Eryka dowiaduje się, że będzie matką. Ja w ciąży? Tak. W jakiej ciąży? Przepraszam, panie doktorze, co z moją siostrą Haliną? Zaczyna się akcja porodowa. Jak zareaguje rodzina pacjentki? Przychodzi skurcz. Pani doktor twardy jedzie. Tak. Napinamy. Mocno. Jeszcze raz. Jeszcze. Tylko przeziębienie to mi nie wygląda. W restauracji zasłabł młody mężczyzna, który w trakcie romantycznej kolacji planował oświadczyć się swojej dziewczynie. Dodatkowo Sylwia ma kurtkę z moim pierścionkiem. Wolałbym, żeby go nie znalazła. Pacjentką doktora Eryka jest 50-latka z silnymi bólami brzucha. Będzie chciał mnie ciąć? Jeszcze nic nie wiem, na razie muszę panią zbadać, dobrze? Proszę mi pokazać ten brzuch. Błagam, niech pan przestanie. Muszę panią zbadać. Ale mnie tak boli. Wystarczy, że zamrugasz tymi oczkami. W szpitalu pojawiają się dziewczyna i przyjaciel mężczyzny przywiezionego z restauracji. Między nimi dochodzi do kolejnej kłótni. To jest właśnie ta cała Sylwia, odrealniona na maksa. W jej świecie nie ma problemów. Zabieramy pacjenta na rentgen. Nie proszę, dobrze? Doktor Anna podejrzewa, że jej pacjent ma zapalenie płuc. Aby potwierdzić tę diagnozę, musi jak najszybciej zrobić zdjęcie rentgenowskie jego klatki piersiowej. Jednak mężczyzna nadal nie rozumie, że jego problemy ze zdrowiem są poważne i chciałby jak najszybciej opuścić szpital. Nie róbmy cyrku z tym wózkiem. Dam radę sam iść. No właśnie widzę. Spokojnie. I tlen podamy jeszcze. Dobrze. Tlen, proszę. Zaraz zrobi się lepiej. Powinno się poprawić. Zaraz przejdzie. Mężczyzna ma coraz większe problemy z oddychaniem, dlatego doktor Anna podała mu tlen. Na informacje o jego stanie wciąż czekają jego dziewczyna i najlepszy przyjaciel. Chwilę temu doszło między nimi do kłótni. Stary, co z tobą? To nic. Co z tym pierścionkiem? Wyciągnąłeś go z kurtki? Nie da rady. Sylwia cały czas pilnuje tej kurtki. Nie ma opcji. Marek! Co oni ci, biedaku, zrobili? Mam pojęcia. Przepraszam, ale No jak to co? On się cały czas zapracowuje. Mogłabyś o niego bardziej zadbać. Zmieniłbyś wreszcie płytę, co? Bo co mi Znowu się zrobisz? pokłóciliście. Jeszcze nie. z awanturą. Ja wpadłem za awanturą, ja sobie spokojnie Co się tu przyszedłem. dzieje? Proszę się uspokoić. Kolega ma poważne problemy z oddychaniem i potrzebuje specjalistycznych badań i przede wszystkim spokoju, tak? No oczywiście. Jedziemy. Mężczyźni przyjaźnią się od dzieciństwa i zawsze ogromnie się wspierali. Chłopak uważa, że dziewczyna wykorzystuje jego przyjaciela i nie widzi, jak ten ciężko dla niej pracuje. Naprawdę nie masz co robić, tylko się ciągle wpieprzać w nasze życie? No tak, muszę. No bo kto inny się zajmie Markiem, jak nie ja? Weź się pieprz, wiesz? Spadaj, mała. Do szpitala dociera siostra pacjentki doktora Eryka. Pół roku temu kobieta zerwała kontakt ze swoją starszą siostrą. Miała dosyć problemów niezaradnej życiowo kobiety. Natalka, przestań. A co ja robię od 10 lat? Albo załatwiam jej pracę, z której ją zwalniają, wyrzucają, albo spłacam jej długi. Zapomniałaś już, jak się mną zajmowała, kiedy ty z tatą kończyliście studia? Nie zapomniałam. Ile ona dla ciebie zrobiła? Tak, zrobiła. Oczywiście, że zrobiła. Jak najbardziej. Natalia jest bardzo przywiązana do mojej siostry i dlatego jej tak broni. A prawda jest taka, że moja siostra jest jak nierozgarnięte dziecko, nawet boi się lekarzy. Przez 10 lat sprzątałam po niej każdy bałagan, ale do czasu. Któregoś dnia przyszli windykatorzy. Okazało się, że moja siostra wzięła kredyt. Nawet nie umiała wytłumaczyć, po co wzięła ten kredyt. A ja musiałam spłacić wszystkie jej długi, wydając moje oszczędności.
Dzięki lekom przeciwbólowym i rozkurczowym stan pacjentki z silnymi bólami brzucha nieco się poprawił. Jednak kobieta wciąż odmawia badania. Dobrze, zaczekam jeszcze chwilę. Obserwuj pani, dobrze? Młodsza siostra pacjentki, mimo że jest z nią skłócona, postanowiła ją odwiedzić w szpitalu. Ma do niej żal, że nie umie o siebie zadbać. Cześć, Ewa. Cześć. To znowu ten woreczek żółciowy, prawda? Chyba tak. Mówiłam ci, że jak się nie poddasz tej operacji, to tak się skończy. Lekarze ci też tak mówili, ale ty oczywiście wolałaś uciekać ze szpitala. Co, mamo? Gdzie jest twój lekarz? Chyba tam. To nie pierwszy raz, kiedy kobieta w podobnym stanie trafiła do lekarza. Dlatego jej młodsza siostra nie zamierza dopuścić, by podobnie jak poprzednim razem wyszła ze szpitala, zanim zostanie dokładnie zbadana. Przyznam szczerze, że mi jest niezręcznie rozmawiać na temat dorosłej osoby, ale moja siostra jest specyficzna, jak pan doktor zdążył zauważyć. Na razie zauważyłem jej specyficzne podejście do służby zdrowia. Bardzo ładnie pan to ujął, ale tak naprawdę to chciałam się upewnić, czy ona na pewno powiedziała wszystko na temat swojego stanu zdrowia. No, jak na razie to wiem o kamienicy woreczka żółciowego. Coś jeszcze? No, oczywiście. Zapomniała powiedzieć, że ma podniesiony cholesterol, ma kłopoty z ciśnieniem, krążeniem. A tak generalnie ona się w ogóle nie chce leczyć. A tyle razy ją do tego namawiałam i prosiłam, ale ja jestem po prostu wobec niej bezsilna. Miałaś rację. Siostrzenica pacjentki nie rozumie, dlaczego jej matka jest dla ciotki tak surowa. Dziewczyna jest z nią bardzo związana, ponieważ kobieta opiekowała się nią, kiedy jej rodzice kończyli studia i zakładali firmę. Natalko, zadzwoniłabyś do Waldka. Ciocia, Proszę. ale to nie jest dobry pomysł. Ale wiesz, ja bym tak chciała, żeby on tutaj był. Proszę, zadzwoń. Pacjentka doktora Eryka nigdy nie związała się z żadnym mężczyzną i nie założyła własnej rodziny. Dlatego, gdy siostrzenica zaproponowała, że założy jej profil na portalu randkowym, kobieta zgodziła się. W ten sposób poznała mężczyznę, z którym spotykała się przez kilka tygodni. Kobieta bardzo chciałaby się z nim zobaczyć i dlatego poprosiła siostrzenicę, żeby do niego zadzwoniła. Może pan na mnie nie krzyczeć? I po co się w to mieszałam? No, ale naprawdę sądziłam, że znalezienie faceta ciotce przez portal randkowy to dobry pomysł. Skąd mogłam wiedzieć, że trafi na tak skończonego palanta? Spotkali się ze 3 razy. Ciotce zaczęło na nim zależeć, a on totalnie ją olał. Minęło już ponad pół roku. Ciotka nie potrafi o nim zapomnieć. Dzwoni do niego, prosi o spotkanie. Kurde, jak mam jej powiedzieć, że tym razem też ją zlał? Pacjent dr Anny jest już w pracowni rentgenowskiej, gdzie radiolog robi zdjęcie jego klatki piersiowej. Ma ono wyjaśnić, czy doszło u niego do zapalenia płuc. Mimo coraz większych kłopotów z oddychaniem, mężczyzna nadal nie przejmuje się swoim zdrowiem. Dużo bardziej martwi się, że jego dziewczyna znajdzie pierścionek zaręczynowy i dowie się, że zamierzał się jej dzisiaj oświadczyć. Proszę nabrać powietrza do płuc, zatrzymać, nie oddychać. Może pan oddychać. Dziękuję po badaniu. Możesz się ubrać. Zdjęcie. Tak jak myślałam, po prawej stronie zapalenie płuc. To masywne. Odsyłamy na internet? Jeszcze nie. Najpierw chcę zobaczyć wyniki wszystkich jego badań. Nie ukrywam, że stan mojego pacjenta zaczyna mnie coraz bardziej niepokoić. Rosnące w szybkim tempie osłabienie organizmu, do tego problemy z wydolnością oddechową. No niestety, to zapalenie płuc jest znacznie poważniejsze niż myślałam. Na informacje o stanie pacjenta nadal czekają jego najbliżsi. Dziewczyna jest zła na przyjaciela swojego chłopaka, bo uważa, że wszystkie jego pretensje wynikają z zazdrości. Po kolejnej kłótni chce wyjść na papierosa. W kurtce chorego szuka zapalniczki. Zamiast niej znajduje pierścionek zaręczynowy. Gdzie z tym idziesz? Nie twoja sprawa. Mężczyzna został już umieszczony w sali obserwacji. Pacjent zostanie tu, dopóki dr Anna nie ustali, czy doszło u niego do powikłań zapalenia płuc. Jego dziewczyna, która właśnie odkryła, że mężczyzna zamierzał jej się dzisiaj oświadczyć, chce z nim jak najszybciej porozmawiać. Jeszcze tu jesteś? Jestem. Co się stało? Jeszcze nic.
Słuchaj, na tą kolację zaprosiłeś mnie nie tylko z okazji moich urodzin, prawda? Nie wiem, o co ci chodzi. To może ci przypomnę. Czerwone pudełko, złoto. Znalazłaś. Tak, jest cudny. No, na co czekasz? Co tutaj? Teraz? No, a kiedy? Chyba, że się rozmyśliłeś. Nie, tylko wiesz, miałem przygotowaną całą przemowę. A tak tutaj. Wyjdziesz za mnie? Rozumiem, że to znaczy tak. Tak. Ciężko chory pacjent oświadczył się właśnie swojej dziewczynie. Świeżo upieczeni narzeczeni są bardzo szczęśliwi. Zwłaszcza dziewczyna, która od kilku miesięcy czekała, aż mężczyzna w końcu poprosi ją o rękę. Już nie może się doczekać, kiedy zacznie przygotowania do hucznego i drogiego wesela. W końcu wyjdę za mąż. Kocham cię. Też cię kocham. Słuchaj, co tu się dzieje? Pani doktor, on się jej właśnie oświadczył. Żartuję. Nie no, naprawdę. Przepraszam, że przeszkadzam. No i czar prysł. Wychodzę za mąż. No, gratuluję, naprawdę, ale teraz jednak wychodzisz z sali. Marek ma poważne zapalenie płuc. To niech mi go pani jak najszybciej postawi na nogi. Mamy wesele do zaplanowania. Ja rozumiem, ale to może nie być takie proste. Obawiam się, że już doszło do powikłań, które mogą okazać się bardzo niebezpieczne. To niech mu da pani jakiś antybiotyk czy coś. Musi szybko wyzdrowieć. Ja myślę, że najlepszą sytuacją będzie to, jeżeli w pierwszej kolejności dasz odpocząć swojemu narzeczonemu, tak? Narzeczonemu, słyszałeś? Ale to cudnie brzmi. W porządku? Jak ma być? Widziała pani moją przyszłą żonę? Najpiękniejsza kobieta, jaką kiedykolwiek widziałem. Co z tym zapaleniem? Jak szybko z tego wyjdę? No jeszcze nie wiem niestety. Czyli co, na razie wstrzymać się z wysyłaniem zaproszeń ślubnych? No na pewno możecie już powoli ustalać listę gości. Pani doktor jest na niej pierwsza. Dziękuję. Mówię ci, tak? Bardzo szczęśliwa narzeczona pacjenta zawiadamia znajomych o zaręczynach. Dziewczyna jest tym tak bardzo pochłonięta, że zupełnie nie przejmuje się zdrowiem swojego narzeczonego. Jego przyjaciel nie może znieść beztroskiego zachowania dziewczyny. Coś się stało? Coś z Markiem? A żebyś wiedział, że coś się stało. Widzę, że miałam co liczyć na gratulacje. Gratuluję. A pomyślałeś, żeby zapytać o jego zdrowie? Z Markiem jest wszystko w porządku. Ma zapalenie płuc. Nic poważnego. Widzisz ten budynek? To szpital, a nie sala weselna. Nie wpuszczą cię tam. Marek ma zakaz odwiedzin. A pan nie może tutaj wchodzić. Proszę zostać na zewnątrz. W szpitalu panuje dziś spory ruch. Po opatrzeniu ucha jednego z chłopców, który trafił do szpitala po bójce ze szkolnym kolegą, dr Eryk wraca do swojej pacjentki z silnymi bólami brzucha. Pielęgniarka oddziałowa przygotowuje ją właśnie do badania USG. Lekarz czekał z badaniem, aż ból nieco ustąpi. Leki zaczęły działać. Sama nie wiem. Musi pani jeszcze chwilę wytrzymać. Ostatnie badanie, zrobimy USG i będziemy wiedzieć, co pani dolega. Może być teraz troszkę nieprzyjemne. O matko. Spokojnie. Spokojnie, proszę się położyć. Żel jest chłodny, ale niestety koniecznie musimy go nałożyć. Dr Eryk ma nadzieję, że badanie pozwoli potwierdzić, czy u kobiety rzeczywiście doszło do kolejnego ataku kamicy pęcherzyka żółciowego. Proszę mówić. Lekarzowi do tej pory nie udało się tego stwierdzić, ponieważ cierpiąca kobieta nie pozwoliła mu się dokładnie zbadać. Lekarz zauważa na monitorze coś zaskakującego. Pani Halino? Tak. Dlaczego pani nie powiedziała, że pani jest w ciąży? Ja w ciąży? Tak. W jakiej ciąży? Pani jest w ciąży. Proszę spojrzeć.
Przed chwilą było widać serduszko. Kręgosłup, Matko święta, żebra, znowu kręgosłup. to jakaś pomyłka. To nie jest pomyłka. To jest pani dziecko, proszę. Niech pani się przyjrzy. Główka, rączka. Ja jestem w takim wieku. Pani Halino, kiedy ostatni raz pani miesiączkowała? 8 miesięcy temu, a może dłużej. Ja Pani jest- naprawdę jestem w takim wieku. To jest menopauza. To nie jest menopauza, to jest ciąża. Pani Elu. Tak? Dlaczego tak? Zawołać szybko tutaj doktor Dominikę. Kobieta nie miała pojęcia, że jest w ciąży. Niczego nieświadoma rodzina pacjentki nadal czeka na informacje o stanie jej zdrowia. Idź do domu, jak nie masz czasu. Ja zostanę z ciotką. Nawet nie wiesz, jaką mam na to ochotę. Ale jak pójdziemy z tego szpitala i zostawimy ją tutaj, to ona znowu zrezygnuje z operacji. I będziemy musiały tutaj znowu wracać. Czy ciebie naprawdę nie obchodzi, że jej mogło się coś stać? Coś naprawdę poważnego? Natalko, uwierz mi, ja naprawdę się nią martwię. Ale ja już mam zwyczajnie dość tych wszystkich problemów i kłopotów, które ona ciągle ściąga na siebie, a tak naprawdę to na nas. Nie rozumiesz tego? Przepraszam. Nie teraz, Pani doktor. nie teraz. Wydaje mi się, że jest to końcówka 8 miesiąca, ale nie jestem U pewien. pacjentki doktora Eryka nasilają się bóle brzucha. Pacjentka nie wiedziała, że jest w ciąży, dopiero USG to wykazało. No dobrze, no ale nie zorientowałaś się wcześniej podczas badania? Ona praktycznie nie dała się dotknąć, tak ją bolało. Poza tym upierała się cały czas, że to są kamienie woreczka żółciowego. Zresztą zobacz, to nie jest typowy ciążowy brzuch. Dobra, dzięki. Zobaczymy, na jakim jesteśmy etapie. Proszę spróbować leciutko podnieść nogi. O, dokładnie tak, świetnie. Dobra, Pomalutku. zostawiam. Dobrze. Teraz proszę się postarać rozszerzyć nogi, jak pani da najbardziej. Panią zbadam, dobrze? Ale spokojnie, spokojnie. Ja wiem, że panią boli, ale musi pani wytrzymać. Do pacjentki powoli zaczyna docierać, że rzeczywiście jest w ciąży. Kobieta do tej pory nie radziła sobie z dużo mniej poważnymi problemami w życiu. Jest przerażona. Boi się, że właśnie zaczyna rodzić. Jak dzwonisz, ktoś to ona rodzi. Jak to rodzi, cholera? No tak, tutaj. Już, spokojnie, spokojnie. Ela, trzeba szybko sprowadzić położną i neonatologa i przygotuj mi czyste podkłady, dobra? Podkłady dawaj. Niech mnie pani teraz posłucha, dobrze? Siostra i siostrzenica pacjentki nadal nie wiedzą, że kobieta rodzi. Panie doktorze, co z moją siostrą Haliną? Pani siostra właśnie zaczęła rodzić. Co? Proszę. Zaczęła rodzić. Nie no. Jak to zaczęła rodzić? Przecież to jest w ogóle niemożliwe, żeby ona była w ciąży. Ona ma 50 lat. A ojciec dziecka? Przecież ona się z nikim nie spotykała. Boże, a ja naiwnie wierzyłam, że ta moja głupia siostra nic gorszego niż ten cholerny kredyt nie wymyśli. Proszę oddychać. Wdech. Na sali rozpoczął się poród. Z powodu coraz silniejszych skurczów lekarze nie zdążyli przewieźć pacjentki na oddział położniczy i kobieta musi urodzić na sali segregacji. Oprócz doktor Dominiki na miejscu jest również wezwana do pomocy położna. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie będzie to łatwy poród. 50-latka, która dopiero dowiedziała się, że jest w ciąży, nie była pod opieką lekarza, ani nie przeszła koniecznych w tak późnym wieku badań. Nie wiadomo, czy dziecko jest zdrowe i czy w czasie porodu nie dojdzie do niebezpiecznych komplikacji. Sytuacji nie ułatwia również fakt, że rodząca kobieta cały czas jest w szoku po tym, jak dowiedziała się, że będzie miała dziecko i trudno jej znaleźć siły na czekający ją ciężki poród. Nie radzi sobie z ogromnym wysiłkiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Doktor twardy idzie. Tak. Przejdź. Mocno. Mocno, proszę Jeszcze przejść. raz. Jeszcze. Wypuść powietrze. Wypuść. Proszę mnie słuchać. Połóż go. Pomalutku, proszę się uspokoić. Proszę się położyć Oddychaj. pomalutku. I oddychamy głęboko. Wypuść, połóż głowę. Proszę położyć Oddychaj. głowę. Rodząca kobieta zaczęła współpracować z lekarzami. Od przyjścia na świat jej dziecka dzielą ją tylko minuty. Jej rodzina oswaja się z myślą, że kobieta będzie miała dziecko. Boże, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi, jak ona sama ma ze sobą problemy. A w ogóle nie rozumiem, jak ona mogła się nie zorientować, że jest w ciąży. Natalko, nie zauważyłaś tego? Ty też się nie zorientowałaś? Nic nie było po niej widać naprawdę. Jakbyś częściej do niej przychodziła, może ty byś coś zauważyła. Poza tym, to ty z naszej trójki jedyna rodziłaś. A ojciec dziecka? Kto to jest? Znasz go? Natalia. No bo
No bo ja założyłam ciotce profil na takim portalu randkowym. Ona poznała tam takiego faceta, kompletnego dupka. Chwilę się spotykali, a potem on się na nią totalnie wypiął. Dziewczyno, co ci strzeliło do głowy? Bo ja myślałam, że jak kogoś pozna, to wszystko się jej ułoży i znowu stanie na nogi. I że wy się dogadacie i będzie jak dawniej. Wiesz co? Tak naprawdę to nie ty powinna się tym wszystkim martwić, tylko ja i ciotka. Dlaczego ja nie zauważyłam, ile to wszystko kosztuje Natalię? Z chwilą, kiedy odcięłam się od mojej siostry, wszystkie problemy z nią związane spadły na moje dziecko. Doktor Anna otrzymała wyniki badań swojego pacjenta. Jego stan jest alarmujący. Niestety nie, stan pani narzeczonego jest naprawdę bardzo poważny. Ale jak to poważne? Później, Proszę panią, później, nie teraz. Do dziewczyny po raz pierwszy dotarło, że jej narzeczony rzeczywiście może być poważnie chory. Mężczyzna jest pod stałą obserwacją. Po podaniu kolejnych leków lekarze mogą jedynie czekać na wyniki. U pacjenta jest jego najlepszy przyjaciel. Chłopak uważa, że jego kolega popełnił błąd, oświadczając się. Jego zdaniem narzeczona w ogóle nie docenia jego poświęcenia. Ogłaszać wesele. Powiedziała ci? Nie tylko mi, połowie miasta. Stary, może to przemyślisz, czy to ta właściwa dziewczyna. Stary, odpuść, co? Sylwia, czy chcesz tego, czy nie, zostanie moją żoną. I lepiej, żebyś się z tym szybko pogodził, bo chciałbym, żebyś został moim drużbą. Pani doktor! Pani Co doktor! się dzieje? Mój przyjaciel. Proszę się odsunąć. Proszę stąd wyjść, dobrze? Potrzebny będzie... Niestety stan pacjenta gwałtownie się pogorszył. Z powodu rozwijającej się sepsy mężczyzna nie może samodzielnie oddychać. Narzeczona i przyjaciel chłopaka są przerażeni. Ale co mu jest? Dlaczego? Lekarze próbują uratować życie mężczyzny, u którego rozwinęła się sepsa. Jego narzeczona i przyjaciel wciąż się kłócą. Tego nie robi, zacharowuje się na twoje wesele, pierścionek. Ja nie wierzę, że to się dzieje, że Marek... Ja naprawdę nie wiedziałam, że tak mu z tym wszystkim ciężko, że... Nigdy się nie skarżył, nie narzekał. Przepraszam, pani doktor... 50-latka, która nie wiedziała, że jest w ciąży, właśnie urodziła dziecko. Też jest wszystko dobrze, proszę się nie martwić. No mały urodził się troszkę za wcześnie, ale jest silnym chłopczykiem. Czy samotna kobieta poradzi sobie z opieką nad dzieckiem? I to naprawdę już koniec. Jakie one śliczne. Do szpitala trafia 50-latka z silnymi bólami brzucha. Ale mnie tak boli. Kobieta nie radzi sobie w życiu, a pomagająca jej siostra ma już dosyć ciągłego opiekowania się nią. problemów i kłopotów. Niespodziewanie okazuje się, że kobieta jest w zaawansowanej ciąży i właśnie będzie rodzić. Pani Halino? Dlaczego pani nie powiedziała, że pani jest w ciąży? Ja w ciąży? Tak. W jakiej ciąży? Młody mężczyzna zasłabł podczas kolacji ze swoją dziewczyną. Mimo ciężkiego stanu postanawia się jej oświadczyć. Idziesz za mnie? Jego najlepszy przyjaciel uważa, że to błąd. Gratuluję. Mężczyzna przestaje samodzielnie oddychać. Jego narzeczona dopiero wtedy zaczyna się o niego bać. Ja nic z tego nie rozumiem. Przecież tamta lekarka mówiła, że Marek ma zapalenie płuc. Kilkoro moich znajomych też je miało i nikt się z tego powodu nie dusił. Boże, przecież Marek... Jemu nie może być nic poważnego. Zdenerwowana rodzina rodzącej kobiety czeka przed salą. Martwią się o to, co dzieje się na sali obok. Czy wszystko dobrze się skończy? I co teraz będzie, jak ciotka urodzi? Nie musisz się tym martwić. Ja ten problem muszę rozwiązać sama. Na pewno nie odpuszczę ojcu. A jak trzeba będzie, to siłą wyciągnę od niego alimenty. Pójdę przygotuję łóżko na położnictwie. Przepraszam, pani doktor, co z moją siostrą? Wszystko w porządku, obyło się bez komplikacji. A dziecko? Też jest wszystko dobrze, proszę się nie martwić. No mały urodził się troszkę za wcześnie, ale jest silnym chłopczykiem. Bardzo dziękujemy.
Na świat przyszło właśnie dziecko 50-letniej kobiety. To wydarzenie zdecydowanie zmieni życie całej jej rodziny. Również wycieńczona pacjentka zaczyna sobie uświadamiać, że właśnie została matką. Jest skrajnie zmęczona, ale szczęśliwa. Nie pracuje. Ślicznie. Tak, pięknie. Pięknie. Czyli to naprawdę już koniec. Wszystko pięknie, ślicznie. Ja zabiorę i pokażę. Jaki on śliczny. Pani Halinko, dziecko ma 7 punktów w skali Apgar. Najważniejsze, że jest wydolny oddechowo. Teraz go zabiorę na oddział do inkubatora. Spędzi tam kilka dni i niedługo pani do niego dołączy. Proszę się nie martwić. Teraz proszę odpoczywać i nabierać sił. A my idziemy na położnictwo z panią Haliną. Dopnę kroplóweczkę. Śliczny syn, ma pani pięknego syna, pani Halinko. Ja myślałam, że to niemożliwe. A ja mam... Narodziny chłopca były ogromnym zaskoczeniem dla całej rodziny, zwłaszcza dla siostry pacjentki. Kobieta zrozumiała jednak, że siostra potrzebuje teraz jej wsparcia i zamierza pomóc jej w opiece nad synkiem. Ja nie wiedziałam. Nieważne, nie będziemy teraz o tym rozmawiać. Teraz musisz odpocząć. Na pewno będzie wszystko dobrze. Masz cudownego syna. Nic się nie martw. Pacjent, u którego w szybkim tempie rozwija się sepsa, został już zaintubowany. Jego stan jest na tyle poważny, że musi jak najszybciej znaleźć się na sali intensywnej terapii. Jego narzeczona i najlepszy przyjaciel wciąż nie wiedzą, co dokładnie dzieje się z mężczyzną. Ale jak to sepsę? Przecież od tego... Tak, od tego się umiera. Czego nie rozumiesz? Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? On ciągle dla ciebie pracuje, nic innego nie robi, zacharowuje się na twoje wesele, pierścionek. Kolega pacjenta jest przekonany, że to przez dziewczynę mężczyzna trafił do szpitala. Do narzeczonej pacjenta po raz pierwszy dociera, że może stracić swojego ukochanego. Ja nie wierzę, że to się dzieje, że Marek... Ja naprawdę nie wiedziałam, że tak mu z tym wszystkim ciężko, że... Nigdy się nie skarżył, nie narzekał. Ale przecież powinnam coś zauważyć. Powinnam mu jakoś pomóc. Niestety ludzie często nie zdają sobie sprawy, że drobne przeziębienia mogą się z czasem przerodzić w bardzo poważne choroby, takie jak zapalenie płuc, a nawet w sepsę. Tak właśnie jest w przypadku mojego pacjenta. Bakterie, które zaatakowały płuca, z czasem opanowały cały organizm. Niestety może się to zakończyć nawet śmiercią. Narzeczona pacjenta ma wyrzuty sumienia, że nie była dla mężczyzny wystarczającym wsparciem. Teraz zamierza to zmienić. Przed salą intensywnej terapii cały czas czuwa najlepszy przyjaciel chorego. Zostanę z Markiem. I zrobię wszystko, naprawdę wszystko, żeby mu pomóc. No to jest nas dwoje. Jego stan jest stabilny. Przed nim oczywiście jeszcze bardzo długa droga, ale trzeba być dobrej myśli. Dziękujemy. Dziękuję. Tym razem się udało. Pokaż może panu Stefanowi pierścionek, bo pytał ostatnio o ciebie. Lekarze powstrzymali rozwój choroby. Mężczyzna powoli odzyskuje siły. Codziennie odwiedzają go jego narzeczona i najlepszy przyjaciel. Widziałeś, jaki pierścionek wyprać. Tam ci może wody do tych tabletek, Wiesz co, właśnie miałem cię prosić. Dzięki. Cześć.
Cześć, stary. O, cześć chłopie. Fajnie, że jesteś. Strzała, cześć. Hej, hej. Miło was wszystkich Dobrze, że razem przyszedłeś, będzie nam raźniej, weselej. Za chwilę tabletki. Spoko. Lekarze mówią, że to cud, że mało kto się z czegoś takiego wygrzebał. Ale Marek jest wyjątkowy. Zawsze to wiedziałam. Dlatego już go nie wypuszczę. W przyszłym roku bierzemy ślub. Cichy i skromny, w gronie rodziny najbliższych przyjaciół. Nic więcej nam nie potrzeba. Halina Sowicz po 3 dniach została wypisana z oddziału ginekologicznego. Jej synek jeszcze przez 2 tygodnie przebywał pod opieką specjalistów. Stan chłopca jest już na tyle dobry, że razem z mamą może opuścić szpital. Miały porwać. Jaki cud. Zobacz, jak on jest cudowny. Zobacz. Minęły prawie 2 tygodnie, a ja dalej nie mogę uwierzyć, że mam dziecko, że mam mojego Krzysia. Nie wiem jeszcze, jak sobie poradzę jako mama, ale Ewa i Natalia obiecały mi pomagać. Urządziły nawet pokój dla nas w swoim domu, a ja myślałam, że już nic dobrego mnie w życiu nie spotka. Ten maluch to samo szczęście. Tu proszę panowie. W swoim mieszkaniu zasłabł 60-letni mężczyzna. Jego córka podejrzewa, że z rozpaczy po śmierci żony usiłował popełnić samobójstwo. Rodzina mówi, że się czegoś nałykał, ale naszym zdaniem jest też podejrzenie udaru. Udar? Może ja też mam udar, co? Na pogotowie zgłasza się również bezdomna kobieta z bardzo dotkliwym bólem nogi. Od początku awanturuje się, utrudnia pracę personelu oddziału ratunkowego i terroryzuje innych pacjentów. To są naprawdę normalne procedury. Lekarze podejrzewają u 60-latka udar mózgu. Jego córka jednak cały czas obawia się, że mężczyzna targnął się na swoje życie. Tak, na pogotowiu. Bezdomna stwarza ciągłe problemy. Kolejna z awantur kończy się wypadkiem, w wyniku którego pielęgniarka rani się zakażoną igłą. Co się dzieje? Popchnęłam jej i ukułam się jej igłą. Leć szybko mi ręce i do doktora Anny. Cóż pani robi najlepszego? No co pani zrobiła? Ta bezdomna pacjentka ukuła mnie swoją igłą. Proszę pokazać.